Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Witamy Cię, piękna duszo, w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzień dobry. Tak, będziemy dzisiaj brać na tapet sytuacje z życia wzięte i tak też się nazywa dzisiejszy odcinek, z życia wzięte. I mi się to kojarzy z gazetą taką, z życia wzięte, jakieś było z życia wzięte, pani domu, życie na gorąco, także no. A my dzisiaj z życia wzięte rozmowy z duszą. Zaczynamy od sałatki greckiej. Napisałam do Kasi w środku tygodnia i mówię: Kasia, mam materiał na odcinek, sałatka grecka. Opowiem Ci, jak się spotkamy. Tak, ja już pokrótce znam tę historię, bo nieraz o tym rozmawiałyśmy, ale można powiedzieć, że w różnych kontekstach, bo ta sałatka grecka w różnych sytuacjach tobie towarzyszyła. No to co, nie będziemy przedłużać, bo pewnie słuchacze są zaciekawieni. Co to takiego? O co chodzi? No każdy wie, jak wygląda i jak smakuje sałatka grecka. Dla mnie sałatka grecka była takim sztandarowym daniem, które robiłam. No może danie to za dużo zabrzmi, ale jak ktoś po prostu wpadał do mnie z wizytą i nie miałam czasu jakby się przygotować, a jak to? Gość w dom, Bóg w dom. Nie wiem, nie lubiłam nigdy tak z pustymi rękami. I właśnie, zawsze najpierw nakarmić gości. No. I dlatego sałatka grecka. I jak byłam w Belgii, to kilka razy też mi się zdarzyło właśnie przywitać kogoś tą sałatką grecką. I ówczesny mój przyjaciel, który się okazał potem toksyczną relacją i narcyzem, w pewnym momencie zaczął wyśmiewać tę sałatkę grecką. Ja w ogóle przestałam ją robić, bo spotykało się to z niesprzyjającymi komentarzami. Czyli uderzyło Cię to jednak, weszłaś w tę energię, nagle zaczęłaś kwestionować to, że ona jest niedobra? Kasia, no ja wtedy nie byłam taka świadoma. No dlatego właśnie mówmy o tym, że my wcale nie jesteśmy takie, jak ja lubię mówić, hop do przodu, No, tylko wtedy dałam sobie wmówić, tak. że coś jest z tą sałatką nie tak. No właśnie. I ta sałatka grecka była punktem wyjściowym, żeby mi powiedzieć, że słuchaj, Alicja, nie potrafisz gotować, albo wyjść z założenia w ogóle, że nie potrafię gotować. To też jest ciekawa interpretacja, że ktoś robi sałatkę, a ktoś interpretuje to, robisz sałatkę, bo nie umiesz bo to gotować. jest takie łatwe, czy coś. Tak, bo to jest takie łatwe, takie proste, po prostu wrzucić wszystko do jednej miski, wymieszać, Ale trochę trzeba jeszcze pieprzu. umieć to wymieszać i też, wiesz, właśnie dodać tej oliwy, przypraw. Słuchaj, zawsze mogłaś, mówimy o interpretacji, dać paluszki na stół. Tutaj można by było powiedzieć, że to jest pójście na łatwiznę, tak? W moim mniemaniu. No oczywiście, wiadomo, każdy patrzy ze swojej perspektywy, ale ja uważam, że sałatka grecka, czy nie wiem, po żydowsku, czy jakakolwiek, jednak wkładasz tam trochę pracy, tak? No musisz coś pokroić. No taki, słuchajcie, mamy dzisiaj odcinek, no. Taki mamy dzisiaj odcinek o sałatce greckiej. I napisałam do Kasi, bo mówię, słuchaj, wiesz co, zrobiłam znowu dosłownie, właściwie to po kilku latach, znowu sałatkę Ja jeszcze grecką. nie jadłam, żeby była jasność. Ja jeszcze nie jadłam, liczyłam na to, że dzisiaj zjem. Nawet Alicji ponoć wysłałam chyba taki impuls, miała robić, ale mówię, słuchaj, jemy dzisiaj Chińczyka, bo mam ochotę, bo taki ma dobry tutaj za rogiem i no nie ma takiego w Monachium po prostu lepszego. I dzisiaj jadłyśmy. Czyli ty ryż w sumie, a ja makaron. No ale no. Dobrze, że wszystkim słuchaczom powiedziałaś, tak, co jadłyśmy. może zgłodnieją. Ale chodziło o to, że zrobiłam tę sałatkę grecką mojemu partnerowi. I tak potem się z tego śmiałam, że tak siedziałam i czekałam na jego reakcję, mimo tego, że już jestem taka świadoma właśnie, taka hop do przodu. I on tak patrzy na mnie i mówi, dzięki, że zrobiłaś tą sałatkę, Alicja, pyszne.
I ja po prostu takie świeczki w oczach i mówię, nawet sobie nie zdajesz sprawy, Matias, z tego, Jakie to było że to ważne. było ważne, że to, co powiedziałeś teraz, to jedno zdanie, to było ważne. I opowiedziałam mu tę historię w takim kontekście, że to, co dla kogoś jest niewystarczające i sprawi, że ktoś cię oceni w jakiś sposób, albo przypnie ci jakąś łatkę, albo skategoryzuje cię w jakiś konkretny sposób, dla kogoś innego będziesz wyjątkowa i będzie ktoś cię akceptował taką, jaką jesteś i widział w tym wartość i doceniał też to, co robisz. I to był taki piękny moment, w którym znowu uświadomiłam sobie, kurde, to nie ze mną było coś nie tak, tylko jeżeli otaczamy się niewłaściwymi ludźmi, to chociażbyśmy po prostu stali na głowie, to często będziemy niewystarczający i taka sałatka grecka będzie dla kogoś niewystarczająca, a dla kogoś innego będzie powodem, żeby powiedzieć dzięki, że to przygotowałaś, bardzo mi to smakuje. Pięknie. Także o tym z sałatką grecką i z takim przesłaniem, że kwestionuj. Mówiłyśmy często Tak. o tym kwestionowaniu. Nawet w ostatnim odcinku, żeby tak nie brać wszystkiego za pewnik. I tak sobie myślę, żeby to tak skwitować. Zobacz, ileś osób mogło ci powiedzieć, mówimy o sałatce, ktoś powie, błahostka, ale kilka osób mogło ci powiedzieć w przeciągu iluś tam lat, że słuchaj, świetna ta sałatka, smaczna, cudowna, w ogóle rób ją, nie wiem, codziennie. A na tamten moment osoba dla ciebie ważna powiedziała coś całkiem innego, co zamknęło cię na ileś tam lat, podcięło ci skrzydła, bo też nie wierzyłaś w siebie, tak? I można powiedzieć, że teraz wyszłaś znowu ze strefy komfortu i mówisz, kurde, no to było takie, nie chcę mówić, że popisowe danie, ale no może się tym, nie wiem, podpisywać. No tak mówisz, no szybkie, łatwe dane, sprawdzone, tak? Właśnie, było sprawdzone, każdemu smakowało, ale znalazł się taki ktoś, kto uznał inaczej. No okej. I wracając, postanowiłaś w tym roku, tak? W 2024 ponownie zrobić sałatkę. Dostałaś feedback bardzo fajny i nagle te kulki się znowu zderzyły, że kurczę, byłam chyba w niewłaściwym miejscu. Słuchałam niewłaściwej osoby. I właśnie to do mnie dotarło. I tak jak już powiedziałaś, banalna sprawa, Tak. sałatka, ale czasami Możesz potrzebujemy wstaw takich... dowolne. Wstaw dowolne, pięknie. Czasami potrzebujemy takich momentów i tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć o jednym, że my czekamy często na jakieś wielkie momenty przebudzenia. A taka sałatka i taki komentarz w końcu pozytywny Efekt może być aha. właśnie tym efektem aha i momentem twojego przebudzenia, że kurde, coś zrobiłam dobrze w życiu, bo jestem w końcu we wspierającym środowisku, w bezpiecznej relacji z partnerem, który docenia mnie taką, jaką jestem i docenia to, co robię, jest wdzięczny i uśmiecha się. I ja niekoniecznie muszę być w towarzystwie ludzi, którzy chcą mnie zmieniać. Albo trzeba ich zadowalać. Dokładnie. A propos zmiany, bo rozmawiałyśmy o tym, że pieczesz ciasta, Kasia. No tak się dowiedziałam kiedyś przypadkiem. Nie wiem z czego to wynikło, dlaczego taka historia została powiedziana, że ja piekę ciasta. Też się zastanawiam, czy po prostu osoba, która to powiedziała, chciała jakoś w dobrym świetle, żeby była jasność, tu chodziło w pozytywnym tego niby słowa znaczeniu, że ja piekę ciasta, żeby mnie tak pokazać w takim świetle, że no wow, że coś robię takiego fajnego, a ja ani nie gotuję jakoś za bardzo, ani też nie piekę tych ciast. I jesteś z tym okej, i jesteś super taka, jaka jesteś. Dokładnie. I nie mamy tutaj nic do pieczenia ciast i do gotowania, bo lubimy dobre dania. Tak. Ale są pewne takie schematy i niektórzy będą mieli taką potrzebę, żeby wbić cię w jakiś schemat i jakoś cię skategoryzować, bo jak żona to albo gotuje, albo piecze ciasta. Dlatego już nie jestem żoną i już się wyłączyłam od tego schematu, stereotypu. Alicja rozdziawiła buzię, że to powiedziałam, a chyba to wytniemy. Kolejnym tematem z życia wziętym. No znowu wracamy do tego pana Kleksa. Jakoś tak nas urzekła ta ekranizacja, ten odnowiony film. Ja chciałabym powiedzieć, że
ty mi kilka razy powiedziałaś o tej Akademii Pana Kleksa. Potem byłam na kursie na trenera radykalnego wybaczania i rozmawiałam tam z pewną kobietą i ona właśnie mówi, nie siła, tylko moc. Mhm. I mówi, no tak jak w tej Akademii Pana Kleksa. Ja mówię, kurde, no to już jest druga osoba, która mi mówi, żebym obejrzała Akademię Pana Kleksa. I potem jeszcze jedna dziewczyna powiedziała do mnie, a słuchaj, wiesz co, bo w Akademii Pana Kleksa, ja mówię, dobra, Matias, włączamy to, oglądamy. Też wspominałyśmy o Annie Karwan, która też piosenkę napisała znaczy nie wiem, czy ona jest autorką, w sumie nie sprawdziłam tego. No ale dobrze, ona śpiewa utwór do właśnie Akademii Pana Kleksa, co cytowałyśmy nieraz, a jakby to było popić strach wodą, tak? Z cukrem, czy herbatą z cukrem. I dzisiaj chciałyśmy powiedzieć właśnie o Akademii Pana Kleksa w naszym podcaście, ponieważ w tym filmie są ukryte bardzo ważne, właściwie nie ukryte, ale tak. na tyle jesteśmy świadome, że byłyśmy w stanie dostrzec i usłyszeć te turboważne przesłania. I już jedno powiedziałyśmy, to może doprecyzujmy, o co tam chodziło, bo tam chodziło o to, żeby uwolnić Pana Kleksa z klatki. Tak. I ta dziewczyna, nie pamiętam, ja nie mam pamięci do imion. Ada. Dokładnie. Ada próbowała rozszerzyć te szczeble Tak, od tej klatki i uwolnić Pana Kleksa. I Pan Kleks wtedy tak na nią patrzy i mówi, nie siła, moc. I to było mocne. To było mocne, ale mnie, powiem Ci, że zaintrygowało. No Pan Kleks cały czas ma takie zdolności właśnie paranormalne, powiedzmy. I zastanawiam mnie, dlaczego on się sam nie mógł uwolnić z tej klatki. No właśnie po to może, żeby to ona w to zdanie uwierzyła. można było No właśnie. usłyszeć. I po to, żeby powiedzieć, okej, no mam takie zdolności, a czasami trzeba użyć tej mocy, tego Ale wiesz, czegoś że- wyjątkowego. No tak, i też jest powiedziane, że musi być harmonia, że musi być spokój, żeby coś też się zadziało, że potrzebujemy to w sobie wytworzyć też. Może dlatego, może on był poddenerwowany i nie mógł. Być może. No. Sprawdźcie zresztą sami. Bardzo polecamy. Kolejna sytuacja z Akademii Pana Kleksa, którą chciałybyśmy przytoczyć, to... No to też przypomnimy, bo wydaje mi się, że już o tym też mówiłyśmy w podcaście, ale to jest też mega ważne. Najważniejsze, najbardziej takie powerful zaklęcie, czyli... Co by było, gdyby? Dokładnie. Co by było, gdyby ma moc kreacji. Tak. I Pan Kleks tam mówi, że jeżeli chcecie coś stworzyć, to po prostu zapytajcie, co by było, gdyby. Dokładnie. To już jest takie, no, mówiłyśmy o pytaniach kwantowych nieraz, tak? To już otwiera przestrzeń do kreacji. I też, co ciekawe, rozmawiałyśmy o Akademii Pana Kleksa, ja też wczoraj słuchałam takiego webinaru, gdzie było powiedziane, nawet w Biblii jest napisane, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. No jak my to interpretujemy? Ja teraz, mamy 2024 rok, ja teraz to interpretuję tak, że słowo, czyli ta moja właśnie też myśl w głowie, no stała się ciałem, czyli no stworzyłam ją, no pojawiła się ona, urzeczywistniła się i zamieszkała między nami, czyli no jest namacalna, tak? Jest widoczna w naszej rzeczywistości. Dokładnie. Ale najpierw właśnie słowo. Od razu zwracamy uwagę na to, że nagrałyśmy odcinek słowa. Tak. Moc słów, potęga słów. Słowa. Nie. Pauza. Już wracamy do Ciebie z tytułem. Potęga słów. Potęga słów. A skoro o potędze słów mowa, no to jest jeszcze jedna lekcja od Pana Kleksa. I tutaj oddaję głos Kasi, bo Kasia ma dar wyjaśniania. Tak, żeby wszyscy zrozumieli. Tak, to było, pokrótce, to było dla nas bardzo odkrywcze, bo wcześniej w jednym z naszych podcastów mówiłyśmy o słowie ale, że zazwyczaj skupiamy się na tym, że mówimy: dzisiaj była piękna pogoda, ale zaczął padać deszcz i to ale przekreśla to, co się powiedziało wcześniej. I w jednym z podcastów właśnie wytłumaczyłyśmy, że dobrze jest powiedzieć na odwrót, że padał deszcz, ale później wyszło piękne słońce. I co? Przekreślamy to, że było kijowo i skupiamy się na tym, tak, na tym fajnym. Ale tutaj chodziło o coś innego, co pan Ambroży Kleks chciał przekazać swoim uczniom. A mianowicie, by zamienić słowo ale na więc. I tutaj może podamy przykład. Chciałabym być aktorką, ale nie mam warunków. A teraz chciałabym być aktorką, więc pójdę do szkoły filmowej. Kropka. I zamiast szukać wymówek i ciągle tłumaczyć, dlaczego nie możemy czegoś zrobić, no bo
tak tłumaczymy i szukamy tych wymówek mówiąc ale, zastępujemy słowo ale słowem więc i szukamy sposobów, w jaki możemy coś dokonać. I więc to już jest informacja też dla nas, że my weszliśmy w działanie. I tutaj, no mówię, to są puzzle. Posłuchałyśmy tego, nie wiedziałyśmy dokładnie, jak to nazwać. I znowu wracam do tego samego webinaru, o którym przed chwilą Tobie, piękna duszo, wspominałam, że tam prowadzący mówił o tym, że my się skupiamy na afirmacjach, a ich nie potwierdzamy. Często spędzamy czas na tym, że mówimy, że mamy więcej pieniędzy niż możemy wydać, jesteśmy, nie wiem, piękni. Dobrze, może będę mówiła to tak, jak faktycznie się mówi, że jestem piękna, jestem zdrowa, jestem bogata. I on powiedział coś takiego odkrywczego dla mnie i to mi się bardzo łączy z tym, o czym powiedziałam przed chwilą o tej Akademii Pana Kleksa, czyli by Słowie zastąpić, więc. tak, ze słowem więc. Czyli ta afirmacja na przykład jestem zdrowa, więc jem jabłko. I o co chodzi? Że to więc, można powiedzieć, że to jest ta konfirmacja taka. Potwierdzenie, dokładnie. Że afirmacja powinna być połączona z konfirmacją. Że my mówimy jakąś afirmację i potwierdzamy to dodatkowym zdaniem. Że zarabiam więcej pieniędzy niż mogę wydać, bo, nawet możesz powiedzieć bo mam dodatkowy etat, albo bo coś tam. I to już jest sygnał, że ta afirmacja faktycznie istnieje, że ona jest. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. Super to wytłumaczyłaś. Ale? Nie, właśnie mam kolejne potwierdzenie na to, że to się zgadza, bo w radykalnym wybaczaniu, jak robimy arkusz radykalnego wybaczania, to tam jest taki punkt, w którym coś mówimy i ja mówię i powiedz mi teraz, że to jest prawda. I musimy znaleźć potwierdzenie na to właśnie stwierdzenie, na to przekonanie, które mamy. Czyli powiedz swoje przekonanie i podaj mi przykład, że to jest prawda. Jedno pole, niedługo będę wiedziała, jak się to robi, bo też będę trenerem. I to jest takie bardzo mocne, bo samo powiedzenie tego to jest właśnie, tak jak powiedziałaś, pierwszy etap, Dokładnie. ale zawsze jest next level, następny poziom. I potwierdzenie afirmacji, podanie sobie przykładu na to, że to jest prawda, no to jest już wyższy level. I jak mówimy o neuroplastyczności i że możemy tworzyć nowe połączenia, no to właśnie, nie tylko mówimy, że coś jest dla nas prawdą, ale też potwierdzamy to. I na koniec nasze też najnowsze odkrycie, etymologia słów i tutaj słowo przyjaźń. Wysłałam w środku tygodnia do Alicji. Taka podekscytowana i myślę sobie, kurde, przyjaźń. Przyjaźń. Ktoś jest przyjaźni. Czyli w tej samej jaźni, w tym samym jakby polu, w tym samym... Na takim samym poziomie świadomości. Tak. I tak mówię, To było coś takiego, no wow, nie wiem, czy ty to też słyszysz, piękna duszo. Przyjaźni. No, cudne to jest. Ale nie wiemy, z jakiego słowa pochodzi słowo przyjaźń. Nie wiemy, ale wiemy od jakiego słowa pochodzi słowo entuzjazm. No. Z greckiego entuzjazmos. I oznacza to bycie zainspirowanym przez Boga. I dla mnie to było takie cudowne, że ja często mówię o tej ekscytacji, która dotyczy tym przede wszystkim generatorów i manifestujących generatorów, że mamy robić tutaj na ziemi wszystko z tą ekscytacją, z tym właśnie entuzjazmem. A jeżeli entuzjazm jest byciem zainspirowanym przez tą Boga? boską energią, a dla mnie boska energia to jest ta twórcza energia, to jakie to jest piękne, że będąc podekscytowanym tym, co robimy, tym, co tworzymy, łączymy się z tą boską energią kreacji. Ja dzisiaj czuję, że my mamy taki entuzjazm, taką energię, bo po prostu buzie nam się naprawdę cały czas cieszą i no pięknie nam wyszedł ten odcinek. Też uważam, że pięknie nam to poszło i chciałam tutaj podziękować Kasi za właśnie
przekonanie mnie do tego, żebym podała to słowo, entuzjazm, Mhm. bo ja poza mikrofonem powiedziałam, że nie umiem tego wytłumaczyć, a Kasia mówi, Więc się nie, postaraj. ale, tylko więc. To więc się postaraj. Nie umiem tego wytłumaczyć, więc postaram się to wytłumaczyć No. tak, żebyś ty, piękna duszo, zrozumiała. No i voilà. Tym samym chciałam powiedzieć, że to, o czym mówimy w podcaście, staramy się stosować też w życiu i mamy taką wielką nadzieję, że ty też tutaj czujesz te inspiracje i inspirujesz się tym, co przekazujemy ci w każdym odcinku. I wiedz, że my też się inspirujemy Tobą, bo bardzo lubimy odpowiadać na komentarze, wchodzić z każdym słuchaczem w interakcję, bo zawsze możemy się dowiedzieć czegoś nowego, zobaczyć inny punkt widzenia, przeczytać coś, co nas też może zainspirować. A dobrze wiesz, piękna duszo, że nieraz było tak, że jakiś komentarz natchnął nas do nagrania kolejnego odcinka. Uwielbiamy tę perspektywę i bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś na końcu ostatniego odcinka, że ciągle jesteśmy w rozwoju, Tak. jesteśmy w ruchu i jesteśmy otwarte na tę inną perspektywę. Wszystko, czym się dzielimy teraz, jest na teraz, bo jest tylko teraz. A wiemy, że nasza świadomość się cały czas poszerza, więc możemy też zmienić perspektywę, bo mamy do tego prawo. I Tobie też tego życzymy, żeby być otwartym, żeby kwestionować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć! Pa!